nie ma nic gorszego niż właśnie dla prowadzącego takie spotkanie, czyli prawdopodobnie dla ciebie, i dla ciebie, że jest po prostu cisza. Zadajesz pytanie i jest cisza, no bo wtedy nie wiesz. Nie? Jak możesz mówić nie wiem na spotkaniu? Przecież wyjdziesz na głupka, że się na niczym nie znasz. Za co ci w ogóle płacą? No, jak nie wiesz, to powiedz nie wiem. Jak jesteś z tym ok, to powiedz ok. Najczęściej to, że nie wiem, mówią te osoby, które najwięcej wiedzą. Tydzień później, czy 2 tygodnie później, jeżeli mamy sprinty, nie wiem, 2-tygodniowe, bo planujemy jakąś robotę, okazuje się, że nic nie jest zrobione, albo wszystko wybuchło, bo żeśmy się nie dogadali. Cześć, witamy w Dev Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rajkowski. Czy kojarzysz takie sytuacje, że jest jakieś spotkanie, zadajesz pytanie, czy na przykład czy wszystko jasne, albo czy znacie te rozwiązanie i no jest zupełna cisza. Można założyć, że dla wszystkich wszystko jest jasne, wszyscy wszystko wiedzą i nie ma po prostu żadnych wątpliwości. A potem po kilku dniach okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Tak, witamy w hybrydowej, online'owej rzeczywistości. Tak, dokładnie tak jest. A ostatnio znalazłem ciekawy sposób na to dzisiaj chcę trochę więcej powiedzieć, bo to wyszło po jednej konferencji, która była zdalnie, gdzie właśnie po takich warsztatach, gdzie była po prostu totalna cisza. I tam właśnie facylitator uświadomił nas, że wiecie, nie ma nic gorszego niż właśnie dla prowadzącego takie spotkanie, czyli prawdopodobnie dla ciebie, i dla ciebie, że jest po prostu cisza. Zadajesz pytanie i jest cisza, no bo wtedy nie wiesz, czy ludzie wiedzą. Domyślnie zakładamy, że skoro pytasz się, czy ktoś ma pytania i następuje cisza, no to znaczy, że wszyscy wszystko wiedzą, a to jest chyba najgorsze możliwe założenie i tutaj cofamy do naszego odcinka a propos założeń, jak bardzo to jest niebezpieczne i jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby po pierwsze usprawnić wasze spotkania, po drugie, żeby te spotkanie miało po pierwsze wartość i już wam tłumaczę dlaczego, ponieważ jeżeli spada jakieś pytanie, czy prowadzicie jakieś takie spotkanie, musisz nauczyć ludzi mówić nie wiem, albo mówić nie. I to jest jak najbardziej okej i w porządku, bo teraz jeżeli pytasz o coś na takim spotkaniu... Czekaj, Paweł, czekaj, no ale jak? No? Jak możesz mówić nie wiem na spotkaniu? Przecież wyjdziesz na głupka, że się na niczym nie znasz. Za co ci w ogóle płacą? Co ty tutaj gadasz? No właśnie nie, okazuje się, że nie. I mało tego, jeżeli zaczniesz mówić, to powiesz, że nie wiesz, czyli otworzysz paszczę. To jest coś pięknego na takim spotkaniu, no bo kurczę, z reguły ta cisza wynika z 2 sytuacji. Albo wszystko jest ok, no to wtedy powiedz tak, jest ok, dla mnie jest ok, potwierdź. To jest to podwójne potwierdzenie, co mówiliśmy. Potwierdź, że tak, rozumiesz, słuchasz, jesteś, żyjesz. Ale w jaki sposób nie rozumiesz? Tak, po prostu o co chodzi. Jeżeli na spotkaniu mamy wiele osób, które siedzą cicho, mają wyciszone mikrofony, a jeszcze co gorsza, jak mają wyłączone kamery, to ty już nawet nie wiesz, czy oni żyją. I wystarczy, żeby po prostu na początku będziesz musiał poprosić każdego, no to powiedz po kolei, po imieniu. Dobra, to wiesz, czy nie wiesz? Powiedz ok. I dosłownie, literalnie trzeba mi powiedzieć, powiedz. Jak nie wiesz, to powiedz nie wiem. Jak jesteś z tym ok, to powiedz ok. Chodzi o to, żeby każdy na tym spotkaniu, który tam jest, się realnie wypowiedział, żebyś miał taką informację. I teraz co jest w tym wszystkim pięknego, to, że zobacz, kiedy otwieramy paszczę, ktoś otworzy paszczę, czyli siedzi na tym spotkaniu w takim trybie Netflixa, ma wyłączony mikrofon, ma wyłączoną kamerę, no i coś tam może słucha, może nie. I teraz, kiedy on powie, jest jakieś pytanie, na które nie zna odpowiedzi, bo musi pomyśleć, bo musi się zastanowić i on faktycznie powie, że nie wiem i kiedy już otworzy tą paszczę, nagle zaczyna myśleć i w ogóle to jest coś pięknego, bo kiedy uzyskasz takich odpowiedzi nie wiem od 2, 3, 4 osób, to kiedy one zaczynają otwierać tą paszczę, to zaczynają myśleć i wtedy to powiedzenie nie wiem nagle zaczyna ciągnąć dyskusję i ta dyskusja zaczyna być produktywna, zaczyna dochodzić się do rozwiązań, a kiedy jest po prostu cisza,
no to nic się nie dzieje i wtedy tak jak ty mówisz, wpadamy, wychodzimy z tego spotkania, wszyscy szczęśliwi, no tak, wszyscy wszystko wiedzą, nikt nie ma uwag, tydzień później czy 2 tygodnie później, jeżeli mamy sprinty, nie wiem, 2-tygodniowe, bo planujemy jakąś robotę, okazuje się, że nic nie jest zrobione, albo wszystko wybuchło, bo żeśmy się nie dogadali. No właśnie, i to też jest istotne, że najczęściej to, że nie wiem, mówią te osoby, które najwięcej wiedzą, tak czy inaczej, więc nie ma się co bać, że jeżeli powiesz, że nie wiem, to wyjdziesz właśnie na głupka, na osobę, która nie jest niekompetentna. Przeważnie te osoby, które powiedzą, że nie wiedzą, albo nie rozumieją, albo to jest dla nich niezrozumiałe, niejasne, to są te osoby, które właśnie zadają dobre pytania i są w stanie poruszyć dyskusję, pociągnąć dalej, albo wypowiedzieć to, z czym wszyscy mają problem i odkryć te takie kwestie, które są problematyczne. Więc to też jest wartościowe dla tego, kto prowadzi to spotkanie, dla tego, komu zależy na tym, żeby coś z tego wynikło, żeby jakaś wartość z tego spotkania wynikła, że takie osoby, które mówią, że nie wiedzą, nie rozumieją, wyjaśnijmy to jeszcze raz albo powtórz to te osoby wnoszą właśnie taką wartość, że powodują, że jesteśmy w stanie wszyscy lepiej zrozumieć w ogóle, o co chodzi. Tak, i jeszcze tutaj właśnie to jest ta ważna rola facylitatora, czyli osoby prowadzącej i sprawdzającej, że to spotkanie idzie do przodu i tutaj z powrotem podlinkujemy tą książkę, którą Krzychu polecałeś, Facilitator Guide, którą warto właśnie przeczytać, żeby mieć to pojęcie, no bo kiedy facilitujemy spotkanie, to jest ta supermoc osoby prowadzącej właśnie, żeby wyciągać od ludzi, że oni czegoś nie wiedzą, bo kiedy nie wiedzą, można zacząć zadawać po prostu głupie pytania i te właśnie głupie pytania będą pchały to spotkanie do przodu i kiedy wszyscy będziecie siedzieć cicho na takim spotkaniu, nie dojdziecie do niczego. Kiedy nauczysz ludzi, że to jest okej i że warto powiedzieć nie wiem, albo potwierdzić, że wiem, albo po prostu otworzyć paszczę na tym spotkaniu, to spotkanie będzie dużo bardziej produktywne, efektywne, a przez to krótsze, bardziej zwięzłe i będziecie dochodzić do sensownych wniosków, czego wam serdecznie życzymy. Czyli podsumowując, takie dobre porady i wyzwania dla was w najbliższym czasie. Przede wszystkim musicie wytworzyć taki klimat, żeby ludzie nie bali się powiedzieć, że nie rozumieją albo że proszą o wyjaśnienie, bo to wnosi wartość. A w jaki sposób możecie robić? No na przykład samemu też przyznając się do tego, że czegoś nie rozumiecie, potrzebujecie wyjaśnienia, potrzebujecie wsparcia i pomocy, bo wtedy będziecie wytwarzać właśnie takie środowisko zaufania, w którym nie ma nic złego w tym, że ktoś powie, że nie wie. No i oczywiście trzeba też ucinać wszelkie sytuacje, kiedy ktoś właśnie chce się dowiedzieć więcej, chce lepiej zrozumieć i jest na przykład w jakiś sposób zakrzyczany czy potraktowany żartami przez osoby, dla których to jest oczywiste. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś raz tak zostanie potraktowany, to już więcej nigdy nie zada pytania, zawsze będzie udawał, że wszystko wie, potem będzie co najwyżej starał się doczytać na Stack Overflow, nie zawsze z sukcesem. Więc tak, strata czasu, strata energii. Tak. Więc życzymy wam, żeby wasze zespoły były otwarte do tego, żeby mówić nie wiem i żebyście wy też byli otwarci do tego. Dokładnie. To wszystko na dzisiaj, więc zapisujcie się do newslettera, jeżeli was tam jeszcze nie ma i widzimy się już w następny wtorek. Cześć! Cześć!